Nazywam się Maksymilian Rębisz i znajdujemy się w tej chwili w schronisku na Hali Ornak po pierwszym etapie pewnej niecodziennej wyprawy. Wyprawa Shackleton Mountain Challenge, konstrukcja jednej z najsłynniejszych historii przetrwania wszechczasów. 100 lat temu Ernest Shackleton przeszedł niezbadane dotąd pasmo górskie na wyspie położonej na Antarktydzie w ekstremalnych warunkach, gorszych niż mamy dzisiaj. Był zmęczony, zdanie miał takie jak ja, tylko że był już po przejściu dwumiesięcznej Odysei przez Antarktydę. Płynął łodziami, przebijał się przez skrę lodową, a potem musiał przejść przez góry tylko po to, żeby uratować swoich kamratów, którzy czekali na niego i liczyli, że mu się uda. I mu się udało. Zawsze fascynowało mnie, że ci ludzie mieli odwagę, żeby porzucić swój dom i udać się tam na Antarktydę, udać się na biegun, mimo że w tych czasach Antarktyda była zupełną białą plamą na mapie świata. Jednym z nich był Sir Ernest Henry Shackleton, brytyjski podróżnik i odkrywca, badacz Antarktydy, który na początku XX wieku dowodził 3 ekspedycjami na biegun południowy. Jedna z nich, najsłynniejsza, na statku Endurance, to z angielskiego wytrwałość, zapisała się w historii jako jedna z najniezwyklejszych historii survivalu. Shackleton zamierzał przekroczyć biegun południowy, Antarktydę, w poprzek. Kiedy biegun został zdobyty, naturalnym wyzwaniem dla podróżników była pierwsza podróż na przełaj przez kontynent. Wszystko zapowiadało się wspaniale, miał już w głowie plan podróży transkontynentalnej, kiedy 100 mil przed wybrzeżem statek utknął w lodzie. Shackleton został na lodzie z załogą, którą musiał uratować. Przeszedł przez niezwykłą odyseję antarktyczną, pokonując w 3 szalupach ocalałych setki mil, ciągnąc je, płynąc w nich na krze, aż dotarł na wyspę, która była bezpiecznym schronieniem dla jego ludzi. Jednak wyspa była oddalona od cywilizacji o setki mil. Zostali tam odcięci od świata. Wszyscy myśleli, że Shackleton bezpiecznie podąża na przełaj przez kontynent. I to jest w tej historii niezwykłe, że musiał stać się odpowiedzialnym za swoich ludzi, wszystkich ich zaprowadzić z powrotem do domu. Aby tego dokonać, wsiadł do jednej z 3 szalup, największej, i przepłynął 1200 mil przez najbardziej burzliwy ocean świata na wyspę Południowa Georgia. Na tej wyspie znajdowała się stacja wielorybnicza i tam mógł znaleźć pomoc, mógł wysłać stamtąd statek, aby zgarnąć załogę, która czekała na niego na Wyspie Słoniowej. Ale Shackleton wylądował na niewłaściwym brzegu. Wyspę pokrywały niezbadane dotąd góry. Góry te przekroczył, udało mu się dotrzeć do stacji. Pracownicy już praktycznie go nie poznali, taki był wycieńczony i taki zmarnowany, ale historia zakończyła się szczęśliwie. Shackleton udowodnił, że kiedy człowiek naprawdę do czegoś dąży, naprawdę czegoś pragnie i przede wszystkim jest wytrwały, może to zrobić, nawet nie mając tu żadnej pomocy z zewnątrz. Pomyślałem, że ciekawie byłoby odtworzyć, poczuć ten klimat podróży sprzed 100 lat, założyć te same stroje, wziąć do ręki ten sam czekan, plecak wypełnić epokowym jedzeniem i przenieść się na chwilę w tamte czasy. Aby tego dokonać, musiałem przygotować historyczny strój, historyczny ekwipunek i udałem się w Tatry. Wyznaczyłem trasę, która ma podobną ilość kilometrów co marsz Shackletona na południowej Georgii i próbuję cały czas odtworzyć na kilka dni tak naprawdę podróż Shackletona. Niestety pogoda zobligowała nas do szybkiego wycofania się po osiągnięciu wysokości 2000 metrów i niestety nie mogliśmy kontynuować podróży tak, jak to na początku było zamierzone. Mimo to już teraz mamy świadomość tego, że historia jest wciąż żywa, wciąż może inspirować. No tak na marginesie powiem, że przede wszystkim było to cholerne zmęczenie i wycieńczenie, ponieważ strój no jednak nie daje takiego komfortu jak dzisiejsze kurtki z Gore-Texu. Ale mimo wszystko to uczucie, że idę po śniegu z tym samym czekanem, w takiej samej kurtce i niosąc ten sam plecak, już dodawała skrzydeł i napełniała mnie otuchą i jakby poczuciem, że to co robię
jest w pewnym sensie moją drogą życiową, jakąś inspiracją dla innych, przekazywaniem niesamowitych historii z przeszłości, po to, aby upamiętnić dokonania niezwykłego człowieka, jakim był Ernest Shackleton, i też po to, aby po prostu mieć z tego frajdę, ponieważ jest to jedna z moich największych pasji. Mamy wytyczony plan. Planujemy zaatakować Czerwone Wierchy, jest to kolejny punkt na mapie. Niestety pogoda dzisiaj już się pogorszyła i nie wiemy, czy nie będziemy musieli zrezygnować z Czerwonych Wierchów na rzecz innej trasy, prostszej trasy, albo podjąć ponowną próbę rekonstrukcji w innym terminie. Zaczynamy drugi dzień wyprawy, dopiero połowa, ale już dzisiaj musimy rozstać się z naszym operatorem i dalszy ciąg przygody. O ile ta przygoda się uda, będziemy starać się kręcić sami własnym sprzętem i potem zmontujemy wszystko razem, więc życzcie nam powodzenia, my tu się żegnamy, a my podążamy w nieznane. Trzymajcie kciuki.